W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać efekt dymu na paznokciach. To spektakularne zdobienie salonowe, niezwykle łatwe i przede wszystkim super szybkie w wykonaniu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Katarzyna Glińska. Hej! Kasię możecie spotkać w Łodzi, ponieważ szkoli regularnie grupy. Tak, z manikuru, ze zdobień, zapraszamy serdecznie. A skoro mówimy o zdobieniach, to my dzisiaj, w przeciwieństwie do naszych mrocznych outfitów, pokażemy Smoke powdery, które są kolorowe, neonowe i mam nadzieję, że pokochacie je tak jak i ja. na przekór jesieni. Zaczynamy! Tipsy pokryjemy lakierem hybrydowym Mr. Black oraz Arte Brillante Black Poison. Zdobienie wykonamy żelem Sugar Effect, wzór rozmyjemy cleanerem fioletowym i wetrzemy pudry Smoke Powder w odcieniach Electric Blue, Baby Blue, Brutal Pink, Atomic Orange, Intense Magenta, Havana Red, African Violet, Yellow Mania, Papaya, Mandarina i Ultra Green. Do wykończenia użyjemy Tip Topa. Do przygotowania tipsów użyjemy pilnika o gradacji 100 na 180, zmatowimy polerką o gradacji 180 na 220. Zdobienie wykonamy pędzelkiem Master Nail Art 007 oraz puchatym pędzlem ze starych zbiorów Kasi. Zanim zaczniemy zdobienie, drobne ogłoszenie duszpasterskie. Smoke Powders to 11 odcieni bardzo mocno napigmentowanych pyłków, dzięki którym jesteście w stanie stworzyć albo efekt dymu, albo nawet super szybkie ombre na paznokciach. Jeżeli jeszcze nie testowaliście, to jest dobry moment na to, żeby się skusić, ponieważ w tym momencie mamy promocję. Zamiast 7 zł jedno pudełeczko kosztuje 5. Żeby wziąć udział w promocji, należy sprawdzić sobie opis pod filmem, wejść, kliknąć i tam proszę przekieruję prosto do tej promocji. Ona będzie trwała przez cały miesiąc albo do wyczerpania zapasów. Przygotowujemy tipsy pod zdobienie. Jeśli chcemy je później włożyć w ramkę, musimy złamać część do trzymania tipsa i przy pomocy pilnika 100 na 180 opiłować kształt. Matujemy bufferem o gradacji 180 na 220. Przygotowujemy tak jak paznokcia, aby zdobienie nie odpadło jednym płatem. Tips pokrywamy kolorem Mr. Black. Malujemy 2 warstwami, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie Multi-LED. Po utwardzeniu koloru musimy ściągnąć warstwę lepką cleanerem, więc nalewamy na wacik cleaner wipe off i przecieramy tips bardzo dokładnie, aby nigdzie nie została nam lepka warstwa. Przy pomocy Sugar Effect i pędzelka Master Nail Art 007 malujemy nieregularnego zygzaka. Wlewamy cleaner fioletowy do naczynka Dap & Dish White. Stary, zmierzwiony pędzel moczymy w cleanerze i rozmywamy wcześniej namalowaną linię. Nie utwardzamy. Zanurzamy raz jeszcze pędzel w cleanerze i rozmywamy, dopóki nie uzyskamy zadowalającego efektu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Musimy pilnować czasu utwardzania Sugar Effect. Jeżeli zrobimy to dłużej niż przez 30 sekund, nasza lepka warstwa się niestety przepali, co doprowadzi do tego, że pyłek nie będzie się dokładnie przyklejać, a wzór nie będzie wystarczająco napigmentowany, czyli jednym słowem nie skorzystamy z tego potencjału pyłku, ponieważ on barwi jak złoto. Tylko trzeba pilnować tej lepkiej warstwy. Do wtarcia pyłków użyjemy tego samego pędzelka, którym rozmyliśmy wzór. Pamiętajmy, że fioletowy cleaner oprócz tego, że wyciąga wilgoć z płytki, również bardzo szybko wysycha, więc nie musimy się martwić, że pędzelek będzie mokry. W zdobienie wetrzemy pudry w kolorach Electric Blue, African Violet, Intense Magenta oraz Atomic Orange. Delikatnie zanurzamy pędzel w pyłku, otrzepujemy nadmiar, wcieramy w zdobienie. Następnie wycieramy o suchy wacik, aby kolejne kolory nie zmieszały się ze sobą. Nabieramy puder African Violet, nachodząc delikatnie na poprzedni kolor, wycieramy pędzel o suchy wacik, następnie nabieramy Intense Magenta i tak samo jak poprzednio wcieramy, nachodząc na poprzedni kolor. Atomic Orange aplikujemy na samej górze zdobienia. Jeśli już zaznaczyliśmy granice kolorów, możemy jeszcze raz nabrać po kolei pyłki, aby zdobienie nabrało intensywniejszych kolorów. Miękkim pędzelkiem otrzepujemy tips, ale uwaga, bardzo ważne, aby nadmiar pyłku otrzepać w bok, nigdy w dół, aby nie zmieszać kolorów. Zabezpieczamy zdobienie tip-topem. Malujemy delikatnie, nie dociskając pędzla, aby nie ściągnąć koloru ze zdobienia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tak prezentuje się pierwszy efekt dymu. Kolor przed wykonaniem zdobienia przecieramy cleanerem, aby pyłek przykleił nam się tylko do namalowanego wzoru. Jeśli nie przetrzemy lepkiej warstwy, to wtedy pyłek przyklei nam się do całego tipsa i efekt zdobienia
wyjdzie nie tak, jakbyśmy chcieli. Ten dym nie będzie ani super widoczny, ani tak ładnie odznaczony na tle. Zresztą przygotowaliśmy porównanie, żebyście mogli sami zobaczyć, jak to by wyglądało, gdybyśmy tego nie zrobili. Po lewej stronie widzimy tips, który przed wykonaniem zdobienia przetarliśmy cleanerem. Zdobienie jest czyste i wyraźne. Po prawej stronie tips nie przetarty cleanerem. Widzimy, że zdobienie nie jest tak bardzo wyraźne. Dodatkowo nanieśliśmy z pędzla różne zanieczyszczenia i paproszki. Do kolejnego efektu dymu potrzebujemy pudrów w kolorach Baby Blue, Brutal Pink i Mandarina. Tips malujemy kolorem Mr. Black, nakładamy 2 warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Warstwę lepką ściągamy cleanerem Wipe Off. Bardzo dokładnie. Tak jak w poprzednim zdobieniu malujemy zygzaka przy pomocy pędzla Master Nailer 007 i Sugar Effect. Moczymy pędzel w cleanerze fioletowym, najpierw rozmywamy linię zaznaczając granice, następnie ponownie moczymy pędzel w cleanerze, odsączamy nadmiar i rozmywamy gdzieniegdzie, aby zdobienie bardziej przypominało dym. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. I ponownie wcieramy puder Baby Blue, czyścimy pędzel o suchy wacik, nabieramy kolor Brutal Pink, wcieramy, nachodząc na poprzedni kolor, oczyszczamy pędzel o wacik, nabieramy puder Mandarina, następnie czystym pędzelkiem mieszamy granice między kolorami. Otrzepujemy puder miękkim pędzlem. Zabezpieczamy zdobienie tip-topem. Tak prezentuje się drugie zdobienie Smoke Effect. Zastanawiacie się, dlaczego do rozmycia tego koloru nie używamy Wipe Offa, który jest tańszy niż cleanera fioletowego? No cóż, wynika to z substancji, ze składników. Wipe Off to jest woda i alkohol izopropylowy, więc ani nam nie rozcieńczy koloru, ani też nie będzie szybko wysychać. Fioletowy cleaner, jego głównym składnikiem jest octan etylowy, który rozpuszcza polimery i w przypadku tworzenia takiego zdobienia albo innych jest najlepszy, ponieważ robi nam ten taki właśnie fajny efekt. Przy okazji, właśnie przez ten octan etylowy fioletowy cleaner zupełnie nie nadaje się do przycierania lepkiej warstwy na błyszczacza, no bo co robi? Zaczyna nam ją rozpuszczać i ją matowi. Więc, kochani, po to właśnie są różne produkty, różne cleanery, żeby je wszystkie używać. To nie jest tak, że nam się nudzi i wprowadzamy sobie co chwilę jakiś nowy, albo że wam się nudzi i macie kupować co chwilę jakiś nowy. Nie. To jest tak, że naprawdę warto jest mieć te produkty, ponieważ każdy z nich użyjemy na innym etapie pracy i on nam tą pracę przyspieszy, tak? I sprawi, że ona będzie w punkt. Zobaczcie, co się stanie, jeśli użyjemy cleanera Wipe Off. Widzimy, że jeśli puszczamy kroplę Wipe Offa, nic specjalnego się nie dzieje. Zostawiamy delikatny ślad po pędzlu. Dodatkowo nie odparowuje szybko, przez to zdobienie nie wygląda tak dobrze jak w przypadku użycia fioletowego cleanera. Po prawej stronie mamy tipsa rozmytego fioletowym cleanerem, gdzie zarys dymu jest wyraźniejszy. Po lewej stronie tips został rozmyty Wipe Offem. Widzicie różnicę? Pewnie osoby, które troszkę już zdobią, wpadły na pomysł, że można by użyć tych samych smoke powders na czymś, co nie zostawia lepkiej warstwy. Bardzo dobry pomysł, na przykład Arte Brillante, czyli nasze super napigmentowane żele do zdobień, którymi w jedną warstwę jesteśmy w stanie wymalować zdobienie i potem użyć na tym smoke powders i nie trzeba będzie niczego przycierać. To jest świetne rozwiązanie, ale pamiętajmy o jednym, to są żele twarde i trzeba je położyć tylko i wyłącznie na nadbudowanej albo najlepiej przedłużonej powierzchni, zatem nie na hybrydzie. No i znowu pamiętamy o tym, że konkretne produkty używamy do konkretnych sytuacji, a nie wszystko naraz. Tips malujemy Arte Brillante Black Poison. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pędzelkiem Master Nailer malujemy nieregularne linie. Nie utwardzamy. Nasączamy pędzel cleanerem i rozmywamy wzór, tak samo jak poprzednim razem. Użyjemy pudrów w kolorze Ultra Green, Yellow Mania, Papaya oraz Havana Red. Nabieramy pędzlem puder Ultra Green i wcieramy go w tipsa. W międzyczasie czyścimy o suchy wacik, aby nie zmieszać go z kolejnym kolorem. Nabieramy Yellow Mania, cieniując granice pomiędzy poprzednim kolorem, czyścimy pędzel, nabieramy puder Papaya, wcieramy i na końcu wcieramy też kolor Havana Red. Otrzepujemy nadmiar Ice Cream Brushem i zabezpieczamy tip-topem. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Voilà! Tak prezentują się wszystkie zdobienia z efektem dymu.
I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście smoke powdersów. Jeśli nie, kochani, to jest dobry moment na to, żeby się do nich przekonać. To jest super szybkie, ekspresowe zdobienie. Każda stylistka powinna mieć przynajmniej kilka kolorów, żeby w razie sytuacji, szczególnie kiedy klientka nam się spóźnia i chce zdobienia, móc z nich skorzystać. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa!